Dzień dobry, dobry wieczór, godzina 20:58, 19 maja 2024 roku. Proszę Państwa, otrzymałem ostatnio rachunek za prąd elektryczny i chciałem się z Państwem tą informacją podzielić. Na wstępie chciałbym, żebyśmy tutaj zobaczyli, jaki odczyt jest na moim liczniku energii elektrycznej, a w tym momencie ma on stan 53 675 kWh energii pobranej z sieci. Jak możecie zaobserwować, licznik tutaj stoi. Energia z sieci nie jest pobierana ze względów takich, że po prostu pochodzi ona, jak widzicie, tu się światełko świeci, tu się światełko świeci, w domu się światełko świeci i wiele innych urządzeń pracuje. Normalnie przy takich urządzeniach, które są tutaj już załączone, ten licznik powinien się kręcić. Natomiast jak możecie zaobserwować, on się tutaj nie kręcił. W ogóle dobry wieczór, cześć wszystkim. Pokażę się może troszkę. Teraz wejdziemy do warsztatu, zobaczymy, jak wygląda stan licznika od samego magazynu energii elektrycznej. Przy okazji możemy zobaczyć, jak wygląda mój warsztat tutaj. W tym momencie ja może włączę ten obiektyw szerokokątny. W tym momencie taka produkcja niewielka u mnie tutaj się odbywa. Są robione takie elementy, detale, ale to akurat jest film związany z energią elektryczną i z rachunkiem, bo tak sobie wymyśliłem. Jak możecie zaobserwować, mamy tutaj moją małą elektrownię. W tym momencie akurat jest to elektrownia, która jest zasilana w sumie energią chemiczną pochodzącą z akumulatorów, które tą energię zgromadziły w ciągu dnia ze słońca z paneli fotowoltaicznych. Jak widzieliście wcześniej, godzina 21 już wybiła, a tutaj licznik od magazynu wygląda następująco. W tym momencie mamy 50 V napięcia na tych jakże niedobrych akumulatorach kwasowo-ołowiowych i pobór, jaki tutaj występuje w danym momencie, to 1,1 kW mocy pobieranej jest z tego banku. Ci, co troszkę oglądali moje filmy, mogą zaobserwować, jaki w tym momencie jest tutaj stan licznika. Można też cofnąć się wstecz o rok. Będzie można też zobaczyć, porównać ten stan licznika. W tym momencie wynosi on 4970 kWh. Także on tu cały czas się zwiększa bez przerwy. Jak można zaobserwować, falowniczki tutaj pracują. Dla znawców tematu, moje falowniki sieć mają odpiętą. Gdyby było inaczej, tutaj na tym niebieskim ekranie świeciłaby się taka kropeczka. U mnie za sieć odpowiada ten oto wyłącznik. Swoją drogą są to bardzo fajne urządzenia. Wszystkim, którzy bawią się w fotowoltaikę taką DIY, polecam bardzo. Nie kosztują majątku, mają w sobie wbudowane przekładniki prądowe, mierzą parametry każdej z fazy, napięcia, prądy, moc. Także bardzo fajne urządzenie. Dodatkowo mają też funkcję ochronną. Można ustawiać sobie prądy, przy których mają się automatycznie odłączać. Mają też wbudowany czujnik temperatury. Także bardzo fajne. U mnie, jak możecie zaobserwować, jest ich tutaj w tym jednym miejscu raz, dwa, 3 sztuki. Pierwszy jest odpowiedzialny za podłączenie sieci do falowników i u mnie, jak widzicie, on jest zrzucony. Oczywiście, jeżeli bym potrzebował, mogę go zdalnie bądź ręcznie włączyć. Wtedy falowniki dostają sieć, która na przykład jest im potrzebna w momencie, kiedy bank energii będzie miał niskie napięcie, czyli będzie już po prostu na rozładowaniu, bądź będzie bardzo mocno obciążony, przez co też jego napięcie siądzie. Kolejny z wyłączników odpowiada za zasilanie warsztatu z
sieci PV, czyli w tym momencie akurat z falowników, i następny jeszcze jeden odpowiada za podanie zasilania na dom. I tutaj występuje, jeszcze wcześniej do warsztatu występuje para, czyli ten wyłącznik nadprądowy sterowany zdalnie podaje napięcie na ten tutaj ATS, rozłącznik agregat sieć, czy tam przełącznik agregat sieć, i w momencie, kiedy napięcie się pojawi na tym przełączniku agregat sieć, no to on przełącza sieć automatycznie na już zasilanie z fotowoltaiki, a kiedy nie będzie tego napięcia na tej sieci, wtedy przełącza na sieć z zakładu energetycznego. Mam to zrobione w ten sposób przez ATS-a, ponieważ jak wszyscy znawcy tematu dobrze wiedzą, te urządzenia nie chodzą za darmo i pobierają jakby prąd z sieci energetycznej, i każde z tych urządzeń z tej sieci energetycznej pobiera gdzieś w granicach 30-40 W, także w ciągu doby no, robi się jakaś tam kwota energetyczna, w ciągu miesiąca jest tego trochę więcej, a w ciągu roku jest sporo więcej. Także u mnie to wygląda w ten sposób. Ja mam to zrobione na ATS-ie, pomijając cały układ. U mnie tylko układ jest awaryjnie zasilany. Ale nie o tym ten film. Nie będziemy tutaj się teraz o tym, że tak powiem, rozwijać. Idziemy sprawdzić, bo przygotowałem dla Państwa rachunki, które otrzymałem. Właściwie rachunek, który otrzymałem za energię elektryczną za poprzednie 2 miesiące, bo u mnie rachunek jest w okresie rozliczeniowym co 2 miesiące. No i chciałem go Państwu teraz przedstawić i pokazać, no, jak bardzo naprawdę nie opłaca się montować instalacji fotowoltaicznej, i porównamy to z okresem z poprzedniego roku. No bo co tu dużo mówić, no nie opłaca się fotowoltaiki montować, bo to jest totalnie zbędny wydatek pieniędzy i naprawdę zła inwestycja. Także mam tutaj rachuneczki już przygotowane, wymazałem pewne dane newralgiczne, których nie chciałem tutaj pokazywać. No i teraz Wam je pokażę. Także mamy tutaj dwa rachunki. Zaczniemy najpierw od rachunku z poprzedniego roku, który, że tak powiem, był jeszcze przed jakby finalnym uruchomieniem tejże instalacji, która tutaj u mnie funkcjonuje. Więc sprawdzimy sobie go tutaj. Ja mam podkreślone dane. Mamy tutaj okres dostawy energii od 3 marca 2023 roku do 10 maja 2023 roku. Tutaj mamy wskazania bieżące licznika. Zużycie energii 1831 kWh, ilość miesięcy 2. Są pewne moje dane, które mogę Wam pokazać jak najbardziej. Mamy moc, jaka jest mi przydzielona, 32 A zabezpieczenie. No i jak możecie zaobserwować sobie, jest tutaj należność w złotówkach, która była do zapłaty za ten okres rozliczeniowy w roku poprzednim. Oczywiście tutaj ta kwota uległa już zmianie ze względu na to, że w pierwszych 2 miesiącach ubiegłego roku ta jakby kwota bądź suma energii elektrycznej do wykorzystania na gospodarstwo domowe wynosiła tam chyba 3000 kWh, i to od razu w pierwszych 2 miesiącach ubiegłego roku zostało przez nas tutaj wykorzystane. Dlatego kolejne rachunki uległy dość znacznemu wzrostowi, bo cena za energię elektryczną w przeliczeniu na złotówki wychodziła ponad złotówę. No tutaj bardzo prosto możecie sobie to przeliczyć. Mamy należność 2486,96 groszy, 2486 zł 96 groszy do zapłacenia, ilość energii 1831. Jeżeli jedno przez drugie się podzieli, no to wyjdzie nam, ile kosztowała kilowatogodzina energii, jakby tak powiedzieć, no w takim prostym przeliczeniu.
Oczywiście nijak się to ma do rzeczywistości, bo tutaj występują jakieś tam opłaty stałe i tak dalej. Ja nigdy w te rachunki nie wnikałem. Dla mnie jest ważna kwota do zapłacenia, jaka tutaj występuje. I co jest jeszcze ważne? Ważne jest też tutaj to, że nie jest to żaden odczyt, że tak powiem, wyimaginowany bądź szacunkowy, jak tutaj oni to potrafią zapisywać sobie czasami, tylko jest to odczyt fizyczny, czyli normalnie przyszedł kontroler do mnie, bo jak wiecie na moich poprzednich filmach, z moich poprzednich filmów da się zauważyć, że mam jeszcze licznik starego typu. Przychodzi normalnie kontroler, robi odczyt fizyczny, czyli sprawdza w skrzynce, jaki stan licznika jest, zapisuje to w swoim komputerku, czy tam na kartce, nie wiem jak to dokładnie funkcjonuje. No i w ten sposób u mnie to jak na razie jeszcze działa. Tutaj mamy wskazania z licznika, tak jak mówiłem, zużycia. Na tą fakturkę możemy sobie jeszcze zerknąć, zobaczyć. Mamy tutaj informacje o tym, ile w roku 2022 moje gospodarstwo pobrało energii. Wynosi ta wartość, jak widzicie, tutaj tyle. 5461 kWh energii, tyle gospodarstwo domowe w 2022 roku zużyło tej energii. Rachunek z poprzedniego roku też mógłbym przygotować, właściwie z 2021 roku też mógłbym przygotować i pokazać Wam tutaj. I ta tendencja zużycia energii w moim gospodarstwie domowym, a podkreślam, że jest tutaj aż, właściwie nie aż, tylko 6 osób, no jest z roku na rok wzrostowa, nie jest to nic nadzwyczajnego. My tutaj nie ogrzewamy się żadną pompą ciepła, nie mamy klimatyzatorów. Są po prostu najzwyklejsze urządzenia typu lodówki, pralki, zmywarki, suszarki do tych pralek. No, co ja tutaj mogę powiedzieć? Telewizory. No jest dwójka dzieci, oni też swoje zużywają energii na swoich urządzeniach typu właśnie telewizory, jakieś tam komputery, telefony, tablety i tak dalej. To też jakąś tam część energii pochłania, no ale dużo energii pochłania też tutaj u mnie na przykład mój warsztat, który mam, taki nieduży, aczkolwiek no, czasami jest pół na pół, że to dom zużyje. No i najważniejsze co, to mamy samochód elektryczny, który tej energii zużywa. No, nie da się tutaj oszukać nikogo, ale samochód elektryczny zużywa tej energii dość sporo i z tym się trzeba właśnie liczyć. Stąd też ten rachunek, który tutaj Wam pokazuję, no tyle jakby kosztował. Ok, a teraz przejdziemy sobie do rachunku z tego roku za okres adekwatny do poprzedniego. Po już takim finalnym uruchomieniu fotowoltaiki, gdzie ona została, powiedzmy, dopracowana, rozbudowana na tyle dużą, że jest w stanie jakby tutaj zaspokoić wszystkie praktycznie, przepraszam, potrzeby energetyczne całego gospodarstwa. No i przechodzimy teraz do tego rachunku. A więc mamy tutaj rachuneczek i zaczynamy tak samo jak wcześniej, czyli dostawa energii w okresie od 08.03.2024 do 8 maj 2024 roku. Tu już mamy wskazanie bieżące licznika, jak widzicie, takie zużycie 211 kWh w tym roku 2024 i to już jest zamontowana fotowoltaika w takim stanie jak u mnie teraz, czyli magazyn energii 15 kWh, instalacja fotowoltaiczna 12,4 kWp, instalacja trójfazowa, niewyłączana, pracuje cały czas od marca bez przerwy, a tutaj mamy bez jeszcze tej instalacji fotowoltaicznej. Ona wtedy tutaj była w uruchomieniu jakby 1831. Widzicie różnicę? 211
1831. No chyba ewidentnie widać różnicę, że fotowoltaika się nie opłaca. Nie montujcie. A teraz przechodzimy sobie dalej. Mamy tutaj kolejne informacje standardowe, czyli 32 ampery przyłącze. A, jeszcze co Wam mogę powiedzieć, bo tego nie powiedziałem. My jesteśmy tutaj przypisani do taryfy G11 i już powoli zaczynam się zastanawiać nad tym, czy nie przejść czasem na taryfę taką z, jakby to powiedzieć, tańszym prądem w jakichś tam konkretnych godzinach, ponieważ no, mogę sobie w tym momencie na to pozwolić ze względu na to, że w ciągu dnia jakby mam tą energię z fotowoltaiki, natomiast w nocy mogłoby mi jej brakować, ale to na razie jeszcze zastanawiam się nad tym, no bo nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało w okresach wtedy, kiedy nie będzie tego prądu, czyli to są okresy zimowe, właściwie jesienne i zimowe i wczesnej tej wiosny. Więc no, tutaj jest taki okres i muszę się dokładnie nad tym zastanowić. Na razie jestem tak, że tak powiem, gdybam sobie na ten temat. Ale dobra, wracamy dalej do tematu. No i tutaj mamy podstawowe rzeczy, czyli tak, ilość energii, która została pobrana 211 kWh. No i rachuneczek za to jest taki, jak tutaj możecie sobie zauważyć, 228 zł 34 grosze. Proszę Państwa, 228 zł 34 grosze. No kurczę blaszka. Ktoś mi powie, że się fotowoltaika nie opłaca, no to ja jestem naprawdę dziwny, bo ewidentnie widać różnicę w cenie. 2486. No tu się nic nie zmieniło. Naprawdę nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o pobory energii. Ile to jest oszczędności w stosunku do tego? Nawet jakbyśmy policzyli, że ten prąd, cena tego prądu wynosi tyle samo, co i tutaj. I tutaj z takiego prostego przeliczenia wychodzi nam, że kosztuje kilowatogodzina energii złoty 10, no to policzmy sobie 1831 razy złoty 10, no to wyjdzie nam 2000 zł. No to 2000 zł, a 228 zł to jest, proszę Państwa, niecałe 1800 zł różnicy, 1770 zł różnicy. No ja wolę mieć to 1700 zł jakby w kieszeni albo płacić jakieś tam powiedzmy raty za instalację fotowoltaiczną niż, że tak powiem, no oddawać te pieniądze za darmo gdzieś tam do zakładu energetycznego, ponieważ ta instalacja ona się zwróci po jakimś tam czasie, a później to już tylko będzie jakby zysk dla mnie, tak? Dobra, wracając do tematu dalej. Zużyliśmy 211 kWh, a zużycie z roku 2023 wyniosło z sieci energetycznej tyle. 7944 kWh, czyli jak możecie zaobserwować, ta tendencja zużycia energii w moim gospodarstwie jest wzrostowa, ona wzrasta. No, ze względów też takich, że w 2022 roku ogólnie u mnie pojawił się też samochód elektryczny, dokładnie gdzieś w październiku i stąd właśnie też ta wartość uległa zmianie tutaj delikatnie, no a tu już wynosi więcej, no ponieważ ten samochód elektryczny był też ładowany z sieci, więc to poszło do góry. Zobaczymy swoją drogą, ile będzie całkowite energii zużycie wynosiło za rok 2024 w roku 2025. Także proszę Państwa, rachunek z 2023 roku za ten okres to jest ten sam okres, co i teraz rozpatrujemy, czyli od marca do maja 2000 prawie 500 zł i tutaj 2024 od marca do maja 228 zł. Po rozbudowie fotowoltaiki, po już finalnym uruchomieniu, tu jeszcze przed uruchomieniem, tu po uruchomieniu. Także jak widzicie po rachunku chyba tutaj nie ma nic dziwnego. Fotowoltaika raczej się opłaca. Można to montować. Ja szacuję, że wszystkie moje akumulatory, bo od tego zaczynam, w
w tym roku, że tak powiem, zwrócą się finalnie, czyli te 12 akumulatorów, które tam u mnie stoi na tym regale od tego magazynu, zwrócą się totalnie, no bo to jakby są jedne z pierwszych elementów, które są najbardziej newralgiczne w całej tej instalacji, które mają jakby najkrótszą żywotność, więc od nich zaczynam. A później stopniowo będzie się zwracać zakup falowników, zakup instalacji fotowoltaicznej, w sensie panele fotowoltaiczne, no i reszta pobocznych urządzeń. Ale najważniejsze są akumulatory. Ja przypuszczam, że same urządzenia, same falowniki, jeżeli tutaj nie będą przeciążane jakoś mocno przez nas, nie będziemy ich bardzo mocno obciążać, one będą służyć przynajmniej te 6 lat bez żadnych problemów, bezawaryjnie. Ja też staram się o to dbać w taki sposób, że raz na jakiś czas rozbieram te urządzenia, oczyszczam, przedmuchuję z kurzu, no bo u mnie jest taka atmosfera, a nie inna. Tego kurzu tutaj naprawdę dużo się zbiera. Zresztą sami zobaczcie sobie tutaj przede wszystkim też przez to, że mamy taki piecyk, jeszcze w nim się trochę pali, tutaj popiół gdzieś tam się z niego wysypuje, to się wszystko tutaj zbiera, ulatnia. No i kolejna sprawa jest taka, że tu jest warsztat, tak? Tam się frezuje, tu się toczy, tam się wierci. No to wszystko, co tutaj się dzieje, tu gdzieś można tam, powiedzmy w tej okolicy mamy tutaj spawareczkę, tutaj można troszeczkę coś poszlifować. No to wszystko się tutaj w tym warsztacie zbiera i to później się odbija też na tych falownikach. One zbierają ten kurz, jak możecie zaobserwować tutaj po tych kratkach wentylacyjnych, albo raczej one tędy sobie pobierają jakby powietrze i wydmuchują je spodem. No i one są brudne, one są czarne, widzicie co zresztą, tak? One wymagają raz na tak naprawdę no, na 2 miesiące wymagają porządnego przeczyszczenia. Ja ostatnio tutaj troszkę odkurzaczem wyciągnąłem, ale no to trzeba o to w jakiś sposób tam dbać, bo ten kurz też może spowodować coś w tych falownikach, że one mogą ulec uszkodzeniu. No i dobra, drodzy Państwo, gadam już z Wami tutaj przez 22 minuty. Trochę czasu minęło. Mam nadzieję, że coś tam Wam pokazałem. Troszkę może przeciągnąłem niepotrzebnie. Wybaczcie mi za to. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie lajki. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Tam poniżej filmu jest taki przycisk subskrybuj. Nie wstydźcie się, nie bójcie się. Nie wymagam od Was niczego więcej. Właściwie od Was niczego nie wymagam. Nie musicie mi żadnych subskrypcji dawać, nie musicie żadnych lajków dawać. Nie o to w tym chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby pokazać pewnym ludziom, że jednak ta fotowoltaika jakiś sens tutaj ma i że ona no, jest fajnym sposobem na pozyskiwanie energii, a już na pewno daje możliwość takiej autonomii jakiegoś tam gospodarstwa, a w moim przypadku to nie tylko jest gospodarstwo, ale też i jak możecie zaobserwować mały warsztat produkcyjny, także no jest to fajne i ma to potencjał. Minus jest tylko jeden, taki, że działa to w okresie od wiosny do jesieni, do wczesnej jesieni w sumie. Bo jeszcze w październiku, no jeszcze tam początki listopada idzie jeszcze załapać fotowoltaiką, jak ta instalacja jest dobrze rozbudowana. No ja tutaj w tym roku chciałbym rozbudować tą swoją instalację fotowoltaiczną o jedno urządzenie dodatkowe, które będzie mi energię produkowało z ciepła. Jak możecie zaobserwować po moim kanale i po tym, co kręcę teraz dla Was tutaj, no nie trudno się domyślić, że jakieś możliwości związane z budową różnych rzeczy tutaj mam. Także możecie mocno trzymać za mnie kciuki, ponieważ tak jak mówię, w tym roku będę chciał zrobić urządzenie, które z ciepła wyprodukuje energię. Nie będą to jakieś ogromne ilości energii, ale chciałbym, żeby to były takie ilości energii, że tutaj, jak widzicie, mamy akumulatory i żeby w ciągu całej doby to urządzenie wyprodukowało tyle energii, żeby naładować te akumulatory i dodatkowo dać zasilanie do
jakby pokrycia zapotrzebowania samego tylko domu. To nie musi być warsztat. Ja już nie jestem aż tak bardzo, że tak powiem, chytry na tą energię, aczkolwiek wiadomo, no fajnie byłoby, gdybym mógł zasilić sobie z tego ciepła cały warsztat, ale mi już wystarczy, żebym mógł tylko zasilić sam dom. To już naprawdę będę zadowolony i żebym mógł naładować tutaj mój bank energii. Także no, chciałbym z tego miejsca wszystkich zachęcić do lajkowania, właśnie dlatego, do lajkowania i do subskrybowania. Nie zmuszam Was, zachęcam. No, może coś Wam fajnego pokażę. Ja na pewno takie urządzenie będę chciał zrobić, bo mam takie możliwości, więc postaram się je wykorzystać. Także to tyle z mojej strony. Dzięki za obejrzenie filmu. No i do następnego. Cześć!